W dzisiejszym odcinku omówimy 10 najczęściej popełnianych błędów stylistek przy wykonywaniu migdała klasycznego. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami już instruktor Maja Markowicz. Dzień dobry. A skąd przyjechałaś? Z Krakowa. A gdzie będziesz szkolić? W Krakowie. Dzisiaj będziemy robić temat, który Maja sama wybrała i powiem wam szczerze, że z grubej rury. Co to będzie? To będzie 10 błędów w budowie migdała. Zaczynamy. Na naturalną płytkę nałożymy Acid Free Primer, następnie wetrzemy bazę Perfect Base. Do szkieletu posłuży nam żel Take Your Time, a budowę paznokcia wykonamy żelem Easy Shape Light Rose. Całość nabłyszczymy tip-topem. Skórki odepchniemy drewnianym patyczkiem, następnie oczyścimy za pomocą frezy numer 9. Do skrócenia naturalnego paznokcia oraz oprasowania materiału użyjemy pilnika 100 na 180. Paznokcie przedłużymy za pomocą fioletowych form. Żel rozłożymy dwustronnym pędzelkiem w rozmiarze 4. Powierzchnię opracowanego paznokcia wyrównamy polerką. Czasami się zdarza, że podczas pracy nad naszym idealnym migdałem coś pójdzie nie tak. Dzisiejszy odcinek moglibyśmy spokojnie nazwać oczekiwania versus rzeczywistość w przypadku budowania migdała. Dlaczego czasami ten migdał wygląda jak banan? Ma wytarte boczki, zaczyna się kruszyć. Dlaczego wygląda jak kurzy pazur albo dlaczego odpadł mu wolny brzeg? Za chwilę odpowiemy na te wszystkie pytania. Tradycyjnie, jak każdą stylizację, zaczynamy od zdezynfekowania swoich dłoni, dłoni klientki i założenia rękawiczek. Przygotowujemy naturalną płytkę. Drewnianym patyczkiem odsuwamy delikatnie skórki, a frezem numer 9 pozbywamy się nabłonka. Poruszamy się od prawej strony do lewej ruchem podpychająco wymiatającym. Pracujemy na obrotach poniżej 8000. Nadmiar pyłu strzepujemy pędzelkiem Ice Cream Brush. Następnie cleanerem fioletowym odtłuszczamy naturalny paznokieć i aplikujemy Acid Free Primer. Pędzelkiem Gel Brush numer 4 wcieramy bazę Perfect Base. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Pierwszy błąd. Źle podłożona forma. Nierówno zaklejona, niezamknięta całkiem forma oraz za bardzo opuszczona w dół. Tak prezentuje się prawidłowe podłożenie formy. Nasza modelka ma paznokieć opadający w dół, dlatego musimy podłożyć formę lekko do góry, aby koniec przedłużonego paznokcia był na wysokości skórek. Przymierzamy formę i patrzymy, w którym miejscu wykonać nacięcia. Następnie wycinamy tak zwane uszy diabełka. Uwalniamy opuszek, by nie prężyła forma. Staramy się idealnie skleić listki. Następnie zamykamy całkowicie formę. Zaklejamy pod spodem i zaciskamy o 2 rozmiary dalej niż docelowa długość. Jeżeli nasza płytka opada delikatnie w dół, to nie możemy podłożyć formy tradycyjnie, czyli delikatnie w dół, bo co będzie w efekcie? Tak, będzie kurzy pazur. Raz, że nieestetyczne, dwa, że niebezpieczne, ponieważ taka budowa nie jest prawidłowa i jest dużo bardziej podatna na złamania i uszkodzenia naturalnej płytki. Drugi błąd. Nieprawidłowo zbudowany szkielet. Nieprawidłowo zabezpieczona okolica stresu, zbyt mało produktu po bokach oraz na łączeniu formy z paznokciem. A tak prezentuje się prawidłowo wykonany szkielet. Przesmarowujemy naturalną płytkę żelem Take Your Time. Nabieramy na pędzel większą ilość żelu i nakładamy na łączenie naturalnego paznokcia z formą. Zabezpieczamy dobrze boki, rozciągamy żel do pożądanego przez nas kształtu. Rozprowadzamy porządnie na łączeniu naturalnego paznokcia z formą. Drugą stroną pędzelka wycieramy szkielet, by był równy i miał odpowiednią grubość na wolnym brzegu. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Następnie drewnianym patyczkiem odklejamy delikatnie szkielet od formy, bardzo powoli. Uważamy, aby szkieletu nie oderwać od paznokcia. Szkielet to fundament naszych paznokci. Tak samo jak w domu mamy fundamenty, tak samo i w paznokciach ten element jest mocno strategiczny, jeżeli chcemy, aby ta budowa potem przebiegała dobrze. Trzeba rozłożyć szkielet równomiernie, nie może być dziur, prześwitów. Produkt musi być dobrze rozłożony również po bokach, również w miejscu łączenia naturalnego paznokcia i formy. Nie może być zbyt cienki, ponieważ w momencie odrywania szkieletu, jak już go sobie utwardzimy, może nam pęknąć, a tego wiadomo nie chcemy. Pamiętajcie, to czego nie zrobimy teraz podczas szkieletu, nie będziemy w stanie potem nadbudować kolejną warstwą produktu, bo to niestety tak nie działa. Ta konstrukcja musi być stabilna już na etapie szkieletu.
Wiadomo, że istotnym elementem jest, który żel wybierzemy, żeby zrobić go dobrze. Naszym ulubieńcem jest Take Your Time, bo to jest żel wręcz stworzony do budowania szkieletu. Twardy, niezawodny. Wszystkie dziewczyny używają go na mistrzostwach z indigowej ekipy i przede wszystkim łatwy w obsłudze. On jest umiarkowany, rzekłabym, w swoim samopoziomowaniu, co ułatwia wykonanie tego szkieletu w sposób równy, czyli taki, jak dokładnie chcemy. Trzeci błąd. Apex w złym miejscu. Nakładamy kulkę produktu na paznokieć. Jeśli położymy ją zbyt blisko skórek lub zbyt blisko wolnego brzegu, wyznaczymy sobie Apex tam, gdzie tą kulkę położyliśmy. Tym samym zaburzymy całą architekturę paznokcia. Apex, czyli najwyższy punkt paznokcia, nie może być umiejscowiony ani zbyt blisko skórek, ani zbyt blisko wolnego brzegu. Jeśli przesuniemy go w stronę skórek, to wtedy okolica stresu będzie miała zbyt mało produktu, a to grozi złamaniem paznokcia. Z kolei, jeżeli przesuniemy nasz apex w stronę wolnego brzegu, to nasz paznokieć nabierze kształtu żółwiego i również co nieco straci na swojej odporności przeciw złamaniom. Czwarty błąd. Za dużo materiału na wolnym brzegu, niedokładne rozprowadzenie produktu po bokach. Widzimy zbyt dużą ilość materiału na końcówce paznokcia. Przez to jest płaski, a wolny brzeg gruby, czyli środek ciężkości jest na końcu paznokcia, co spowoduje przeciążenie i złamanie. Natomiast po bokach mamy zbyt mało produktu, jest nierówno rozłożony, dlatego na etapie piłowania możemy być pewni, że przepiłujemy boki. I tak prezentuje się poprawnie zbudowany paznokieć. Cienko przesmarowujemy żelem Easy Shape Light Rose, nadając warstwę poślizgową. Następnie nabieramy większą kulkę żelu, delikatnie ruchami rozciągamy materiał w stronę skórek, pracujemy po powierzchni żelu. Rozciągamy na boki i przesuwamy w dół w kierunku wolnego brzegu. Aby wyrównać powierzchnię żelu, wbijamy pionowo pędzelek, ciągniemy żel w górę i w dół, starając się ułożyć masę równomiernie. Piąty błąd. Zaciśnięcie paznokcia w złym momencie. Poniżej 12 sekund. Pamiętajmy, by formę zaciskać w punkcie stresu. Nie możemy tego robić zbyt blisko skórek, ani na samym końcu paznokcia. Żel Easy Shape Light Rose zaciskamy po 12-15 sekundach utwardzania w indigowej lampie. Jeżeli zrobimy to zbyt szybko, to żel nam albo wypłynie podczas zaciskania, albo nie wypłynie, ale kochani, i tak pod spodem będzie taki jeden wielki bąbel nieutwardzony, o czym się przekonamy prawdopodobnie podczas piłowania. Szósty błąd. Przepiłowanie linii bocznych. Tak wygląda prawidłowe piłowanie. Zaczynamy piłowanie od ścian bocznych pilnikiem o gradacji 100 na 180. Układamy pilnik prostopadle do płytki. Nie układamy pilnika pod kątem do ściany bocznej, ponieważ wtedy na pewno przepiłujemy boki i punkt stresu. Nadajemy kształt wolnego brzegu. Piłujemy od prawej do lewej i od lewej do prawej, aby obie strony były równe. Siódmy błąd. Zbyt mocne piłowanie przy skórkach. Delikatnie opracowujemy masę przy skórkach, piłujemy w jedną stronę, aby nie uszkodzić skórek. Chaotyczne i zbyt mocne piłowanie przy skórkach może spowodować zranienie klientki. Nie możemy też piłować w dwie strony, ponieważ możemy przepiłować płytkę. Ósmy błąd. Przesunięty i zbyt płaski apex. Nie przykładamy pilnika na płasko, aby nie spiłować apeksu i nie przesunąć go za bardzo na środek. Trzymamy pilnik pod kątem 45 stopni do skórek i wypiłowujemy apex. Dziewiąty błąd. Górny łuk wypiłowany w kształt banana. Nie możemy piłować paznokcia po łuku, ponieważ paznokieć będzie wyglądać jak banan, jak taki żółwik. Od apeksu do wolnego brzegu paznokcia piłujemy na prosto. Opiłowujemy cały paznokieć, dorównujemy boki do górnego łuku. Z jednej i z drugiej strony piłujemy od dołu do góry, zbieramy nadmiar materiału. Następnie wyrównujemy grubość wolnego brzegu. Przykładamy pilnik równolegle do płytki i ruchami w górę i w dół zbieramy nadmiar materiału. Dziesiąty błąd. Przepiłowane krawędzie boczne, zbyt opadające w dół lub za bardzo wypiłowane do góry. Piłując krawędzie, pilnik trzymamy na prosto, ruchem jednostronnym, aby ich nie przepiłować. Nie trzymamy pilnika za bardzo do góry, ponieważ piłując w ten sposób stworzymy efekt kurzego paznokcia. Natomiast piłując do dołu, krawędzie również będą szły w dół.
Pamiętajmy, że jeżeli w tym momencie popełnimy błędy podczas opracowywania tej masy, czyli na przykład przesuniemy apex w nie tą stronę, którą chcieliśmy, lub przepiłujemy boki, to po pierwsze nasz paznokieć nie będzie estetyczny tak, jakbyśmy chcieli, a po drugie taka konstrukcja wytrzyma, no powiedzmy, tydzień. Na końcu wyrównujemy powierzchnię paznokcia bufferem, przecieramy wacikiem nasączonym wipe-offem. Wymywamy nim pył spod skórek. Następnie nabłyszczamy tip-topem, utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Tak prezentuje się bezbłędny migdał. Co powiecie na jego temat? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy któreś z tych błędów są Wam znajome. Może któreś z nich popełnialiście? Pamiętajmy, że tylko ta osoba, która nic nie robi, się nie myli. Zatem nie ma nic złego w popełnianiu błędów. Ważne, żeby wyciągać z nich wnioski. Jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17 z nowym, świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę. Cześć!